Witam dzisiaj po południu. Szok, inflacja znów zaskakuje. To jest temat przewodni tego wpisu. Na samym początku zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków, jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość. I zachęcam wszystkich do tego, żeby polubić nasz nowy kanał na Instagramie, gdzie pokazuję, co robi Ace Market U po wyjściu z biura. Zapraszam, zachęcam i zaczynamy. Partnerem tego odcinka jest Dom Maklerski XTB. Informuję, że wykresy użyte, by stworzyć ten wpis, pochodzą m.in. z platformy X-Station 5, z której korzystam na co dzień i którą gorąco polecam każdemu. Andrzej Stefaniak. Szok, inflacja znów zaskakuje. Drodzy Państwo, dzisiejszy dzień to jest dzień z danymi o inflacji dla różnych miejsc na świecie. A pierwszy wykres, który jest w tle, pokazuje ten bardzo prosty model, który ja tutaj Państwu pokazuję od wielu miesięcy, już praktycznie od roku, który pokazuje, jak zachowuje się inflacja konsumencka w Stanach Zjednoczonych w sytuacji, kiedy porównujemy ją z zachowaniem ropy naftowej. I teza była taka: inflacja teraz pierwszy raz od lat 70. ma charakter podażowy, a nie popytowy, więc jeżeli inflacja będzie miała spadać, to będziemy musieli także obserwować spadki cen węglowodorów i faktycznie ten model się tutaj sprawdza, dlatego też ja tak usilnie cały czas twierdzę, że to właśnie to, co się dzieje na węglowodorach, jest głównym motorem zmian na inflacji. W poprzednim roku wzrostów, teraz spadku, bo przypominamy także sobie, co się dzieje na cenie gazu i te procesy bardzo dynamicznego spadku, krachu przyjęły formę 90% cofnięcia od swoich ekstremów w 2022 roku. Dlatego też siła deflacji już nawet na inflacji producenckiej w strefie euro jest tak duża, o czym było w poprzednich materiałach. Ale widzimy, że ten bardzo prosty model obrazuje i oddaje bardzo dokładnie to, co się ma dziać na inflacji w Stanach Zjednoczonych. Jako że ta ropa naftowa jakoś nie chce mocno odbijać w górę, dlatego też można cały czas zakładać, że procesy dezinflacyjne, obniżające tempo wzrostu inflacji będą trwały i będą kontynuowane. Dlatego też cały czas będziemy śledzić, co się dalej będzie działo na tym prostym modelu. I dzisiaj poznaliśmy miarę inflacyjną, PCE, inflację dla Stanów za maj. I trzeba pamiętać o tym, że to jest ulubiony miernik inflacyjny dla Fedu i dla prezesa Powella. I jak widzimy, w maju także procesy dezinflacyjne sprowadziły już inflację poniżej poziomu 4%. I co było także istotne, nie było żadnego zaskoczenia w Stanach Zjednoczonych, bo inflacja była dokładnie taka, jak chciał konsensus rynkowy, czyli procesy dezinflacyjne postępują. Natomiast warto być świadomym, że inflacja w Stanach Zjednoczonych utworzyła swoje apogeum w lipcu w poprzednim roku. Dopiero później, po 4 miesiącach, po 5 miesiącach w Europie inflacja zaczęła tworzyć swoje ekstrema. Widać, że przesunięcie zjawisk gospodarczych w Stanach Zjednoczonych względem Europy to jest około 4 do 5 miesięcy i teraz ten efekt bazy już nie będzie pozwalał tak bardzo dynamicznie obniżać tempa wzrostu inflacji, dlatego też zobaczymy, jaki jest faktyczny charakter inflacji w Stanach Zjednoczonych. No i to, co się teraz dzieje, będzie także rzutowało na perspektywy co do dalszych podwyżek stóp procentowych i przyszłości stóp procentowych w różnych krajach, ale przede wszystkim dla Stanów Zjednoczonych. I jak widzimy, w rynku na chwilę obecną jest jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych i wbrew temu, co się mówi, rynek wycenia ją na wrzesień, a do września może się wiele wydarzyć, dlatego ja osobiście spodziewam się, że nie będzie żadnej jeszcze jednej podwyżki stóp procentowych, ale oczywiście rynek i konsensus rynkowy wyrażany w tym wykresie, w tej implikowanej stopie procentowej mówi nam, że konsensus jest taki, że jest spodziewana następna podwyżka o 25 punktów bazowych i to są dane dokładnie na dzisiaj, kiedy były publikowane dane o inflacji PCE, czyli ulubionej miary inflacji prezesa Powella. Drodzy Państwo, i w tym miejscu zachęcam do tego specjalnego materiału edukacyjnego podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni inwestorzy, uczestnicy rynku. Przypominam, na dole w opisie i w komentarzu jest link do tego materiału. Ale Stany Zjednoczone to nie było jedyne miejsce, gdzie były publikowane dzisiaj dane o inflacji. Była także miara inflacyjna CPI, czyli inflacja konsumencka dla strefy euro i to były dane za czerwiec. I okazało się, że dane są niższe niż zakładał konsensus rynkowy i te procesy dezinflacyjne także widać w strefie euro. Jak już powiedziałem, widać tutaj przesunięcie inflacji
o około 4 do 5 miesięcy względem szczytów w Stanach Zjednoczonych, ale pamiętamy, że dla strefy euro i dla Europy szczególnie ważne było to, co się działo na cenie gazu. A ta dynamika spadkowa cen gazu teraz będzie szczególnie pozwalała na dynamiczne zbijanie inflacji w ujęciu producenckim, gdzie dla części krajów już mamy deflację, nie tylko dezinflację, ale nawet deflację. Jest ogromnie prawdopodobne, że w okresach letnich wakacji będziemy świadkami deflacji, jeszcze raz podkreślę słowo deflacji dla większości, być może nawet dla wszystkich krajów strefy euro w ujęciu producenckim i być może nawet deflacja pojawi się w Polsce bądź też w krajach bardzo bliskich strefy euro, które znajdują się w Unii Europejskiej. Zjawisko inflacyjne na wykresie widać bardzo tutaj czytelnie, także inflację w ujęciu core. Mamy także projekcję, tą najbardziej prawdopodobną ścieżkę zachowania inflacji w strefie euro i widzimy, że ona zbliży się do celu mniej więcej za około rok, jeżeli nic się nie zmieni. I mapa, która pokazuje, jak w strefie euro kształtuje się inflacja i widać na niej bardzo wyraźnie, że im bliżej wojny, czyli miejsca, gdzie jest źródło konfliktu geopolitycznego, tym wyższa jest inflacja. Bardzo czytelnie jest to ujęte na tym właśnie wykresie. Poznaliśmy także dane o inflacji konsumenckiej dla Francji, także za czerwiec i była ona także niższa niż zakładały prognozy. Procesy dezinflacyjne postępują także w strefie euro. I jakie są oczekiwania co do stóp procentowych? Widzimy, że to, co się wydarzyło, nie zmieniło percepcji inwestorów względem tych poziomów przed danymi, ponieważ w rynku jest co najmniej jeszcze jedna podwyżka stóp procentowych o 25 punktów bazowych, prawdopodobnie także we wrześniu i być może będzie jeszcze jedna podwyżka o 25 punktów bazowych, ale to nie jest jeszcze w 100% wyceniane przez inwestorów, którzy szacują i prognozują, co się może wydarzyć na perspektywach co do przyszłej stopy procentowej. Warto być tego świadomym. I teraz, jakie są tego konsekwencje, drodzy Państwo, ponieważ oczekiwania co do tego, co się może wydarzyć ze stopami procentowymi, wypycha w ostatnich godzinach, w ostatnich dniach rentowności w górę i w momencie tworzenia tego wpisu amerykańskie obligacje 10-letnie testują swoją 9-miesięczną linię trendu spadkowego, więc okolice 3,90 na rentowności dziesiątek są niezwykle ważne, ponieważ ich pokonanie pozwoli realnie myśleć, że rynek naprawdę zakłada większe podwyżki stóp procentowych niż teraz wyceniane przez rynek, że tutaj stopy procentowe będą się zachowywały tak jak w Wielkiej Brytanii, gdzie one mają iść jeszcze mocniej w górę, nawet o 150 punktów bazowych od obecnych poziomów. A jak pamiętamy, dla Wielkiej Brytanii doszło w ostatnim czasie do wielkiej przeceny, kolejnej fali bessy na rentownościach brytyjskich papierów. To więc jest pytanie, czy inwestorzy boją się, że taki podobny mechanizm może wystąpić dla Stanów Zjednoczonych i to będziemy także monitorować, dlatego ten poziom 3,90 jest moim zdaniem taki istotny i bardzo ważne jest także to, co się na niemieckich papierach wydarzy. W tym wypadku widzimy wykres ceny, czyli odwrotność rentowności, ale jak tutaj widać, nie ma jakiegoś mocnego przesunięcia co do tego, czy rynek zakłada dalsze mocne podwyżki stóp procentowych. Na razie te niecałe 2 podwyżki stóp procentowych są utrwalone na wykresie i nie ma zmiany nastawienia co do przyszłości stóp procentowych. No i drodzy Państwo, temat najważniejszy dla naszego kraju, ponieważ dzisiaj o godzinie 10 pojawiła się także inflacja konsumencka dla naszego kraju, wstępne dane za czerwiec i okazało się, że jest ona lepsza niż chciał konsensus rynkowy. Znowu dane pozytywnie zaskoczyły, były bardzo zbliżone do skrajnie optymistycznych prognoz. Optymistyczne prognozy zakładają oczywiście jak najniższą inflację i co jest dla nas także bardzo ważne, te procesy dezinflacyjne postępują szybciej niż chciał generalny konsensus rynkowy założony w projekcji inflacyjnej Narodowego Banku Polskiego, czyli naprawdę procesy dezinflacyjne w Polsce przyspieszają. W ostatnim czasie mamy bardzo często, praktycznie za każdym razem wydarzenia, że inflacja pobija prognozy w taki sposób, że jest ona niższa niż zakłada konsensus rynkowy. No i przede wszystkim widzimy deflację w cenach żywności, widzimy deflację w cenach paliw, widzimy, że także nośniki energii są już w ujęciu rocznym w dynamice, która będzie sprzyjała temu, żeby było przyspieszenie procesów dezinflacyjnych, jest ogromnie prawdopodobne.
że w letnie wakacje inflacja w Polsce stanie się jednocyfrowa, a to otworzy przestrzeń do tego, żeby myśleć o pierwszej obniżce stóp procentowych. Ale o tym, kiedy te obniżki stóp procentowych mogą mieć miejsce, będzie w dalszej części tego materiału. Natomiast myślę, że warto także posiłkować się tym wykresem, który pokazuje, jak w naszym regionie inflacja się zachowuje i widzimy, że inflacja w Polsce, inflacja na Węgrzech, inflacja także w Czechach zachowują się tożsamo w taki sam sposób, co oznacza, że inflacja ma charakter globalny, to nie jest jakaś lokalna specyfika, czyli inflacja nie jest winą rządu, czy też jakiejś polityki monetarnej słabej, niedopasowanej do rzeczywistości. Po prostu globalne procesy inflacyjne, teraz dezinflacyjne postępują. No i jesteśmy tego tutaj świadkami i dowody mamy na wykresach, więc bądźmy przygotowani na to, że w letnie wakacje być może pojawi się nawet deflacja w Polsce na inflacji producenckiej, a inflacja konsumencka spadnie do poziomów jednocyfrowych. Ja spodziewam się, że to będzie już nawet w danych za lipiec, chociaż konsensus rynkowy mówi bliżej, że będzie to wrzesień i myślę, że jeżeli stanie się ona jednocyfrowa, naprawdę otworzą się wrota do pierwszych obniżek stóp procentowych. Spodziewam się, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie we wrześniu. Natomiast także warto pamiętać o tym, że spada także inflacja w ujęciu core, a to także będzie sprzyjało temu, żeby myśleć o obniżkach stóp procentowych. I to, że te dane są tak odczytywane, widać na polskich obligacjach, które dzisiaj spadają na rentowności. Przypominam, amerykańskie obligacje idą w górę, a polskie idą w dół na rentownościach, czyli ceny rosną, czyli obligacje są kupowane i jesteśmy bardzo blisko przełamania ważnych wsparć. Naprawdę te dane pozwalają na optymizm i tak są odczytywane przez inwestorów, którzy własnymi milionami, miliardami dolarów, euro, funtów czy też złotych obstawiają, co się może wydarzyć na perspektywach inflacji w naszym kraju, a obligacje są tego najlepszym miernikiem i one sygnalizują, że należy oczekiwać znaczącego przyspieszenia procesów dezinflacyjnych na inflacji konsumenckiej i być może nawet deflacji w letnie wakacje tego roku na inflacji w ujęciu producenckim. No i jakie są te perspektywy co do przyszłych stóp procentowych, ponieważ dla Stanów były perspektywy, dla strefy euro i teraz dla Polski. Pierwszy wykres frasów za 3 miesiące pokazuje, że rynek spodziewa się, że pierwsza obniżka stóp procentowych będzie już we wrześniu i rynek tak to już obstawia. Natomiast moim zdaniem największe zmiany widać na perspektywach co do końca roku i w rynku są już co najmniej 3 obniżki stóp procentowych o klasyczne 25 punktów bazowych z ponad 50% szansą na 4. obniżkę w tym roku o 25 punktów bazowych i prawdopodobnie obniżki będą miały miejsce we wrześniu, będą miały miejsce w listopadzie i prawdopodobnie także w grudniu. Tak to widzi rynek, widzimy tutaj na podstawie tego wykresu, gdzie jeszcze raz przypomnę, to nie są jakieś oczekiwania, jakieś widzimisię, tylko inwestorzy kładą na to własne pieniądze, miliony, miliardy euro, dolarów, funtów, franków, złotych i oni obstawiają w Londynie, że będziemy świadkami spadku stóp procentowych w naszym kraju i prawdopodobnie zacznie się to już we wrześniu. I jeszcze raz nadmienię, że podobne zjawisko ma mieć miejsce w Czechach, a nawet stopy procentowe w Czechach mają iść w dół mocniej niż w Polsce, więc naprawdę to potwierdza tylko, że potencjalne obniżki stóp procentowych będą dotyczyły całego regionu, a nie tylko naszego kraju, co wybija argument, że potencjalna obniżka stóp procentowych we wrześniu będzie miała charakter polityczny. No i jakie są konsekwencje tego na rynku złotego? Widzimy, że nie ma ani osłabienia, ani umocnienia, natomiast zmienność wyraźnie rośnie. Jesteśmy jednak poniżej pierwszych oporów, dlatego też sytuacja moim zdaniem raczej faworyzuje scenariusze pro-złotowe w najbliższym czasie, w średnim i nawet w długim terminie, a warszawska giełda papierów wartościowych no naprawdę nie ma siły nawet dotknąć punktowo, zaatakować wsparcia 2000 punktów. Dlatego też wykres faworyzuje scenariusze prowzrostowe. I należy pamiętać także o tym, że dzisiaj kończymy półrocze, kończymy kwartał, kończymy miesiąc i takie dostrajanie okienek na drugie półrocze może dzisiaj być widoczne, może być obserwowane, czyli budowa portfeli na kolejne 6 miesięcy. Dlatego też spodziewajmy się podwyższonej aktywności na wszystkich rynkach finansowych na świecie, więc jakiegoś dziwne wzrosty, dynamiczne spadki nie powinny być dla nas tutaj zaskoczeniem. Co robi euro-dolar? W momencie tworzenia tego wpisu stara się wrócić nad poziom 1,09, więc te dane, które dzisiaj poznaliśmy, faworyzują scenariusz, żeby nie było więcej podwyżek stóp procentowych w Stanach Zjednoczonych,
ale żeby były podwyżki w strefie euro, ja to przynajmniej tak interpretuję, ale poziom 1,09 jest dla mnie punktem odniesienia. Indeks Standard & Poor's ewidentnie chce zakończyć kwartał i półrocze tak wysoko jak się da, więc moim zdaniem sesja dzisiaj jest bardzo prawdopodobnie, że będzie prowzrostowa. Widzimy podobne zachowanie na indeksie w Niemczech, gdzie także jest ogromna ochota na to, żeby zakończyć kwartał i półrocze na nowych maksimach wszechczasów. Obserwujemy jednak od miesiąca, że spółki europejskie zachowują się gorzej od amerykańskich, a na następnym wykresie widzimy, że także w Europie to duże spółki, tak jak w Stanach Zjednoczonych, ciągną tą hossę, te wzrosty indeksów giełdowych, a małe spółki, podobnie jak te spółki z indeksu Russell w Stanach Zjednoczonych, nie są aż tak mocno kupowane. I podobne, drodzy Państwo, i podobne zjawisko jest w Polsce. To duże spółki z indeksu WIG20 pchają indeks WIG w górę, czyli całą warszawską giełdę, a te mniejsze zachowują się zdecydowanie gorzej. Poznaliśmy dzisiaj także dane z rynku pracy z Niemiec. Moim zdaniem one są niesprawiedliwie zapomniane, ponieważ były zdecydowanie gorsze niż skrajnie pesymistyczne prognozy. Ilość bezrobotnych rośnie i to także jest zbieżne z tym, co pokazały nam wskaźniki PMI, IFO i może to zwiastować, że faktycznie spowolnienie gospodarcze zaczyna się także w Niemczech. Zobaczymy, co się wydarzy na złocie. W tym wypadku widzimy, że rynek walczy o poziom $1900. Wzrosty rentowności amerykańskich obligacji absolutnie nie faworyzują scenariuszy prowzrostowych, a scenariusze prospadkowe. Warto być tego świadomym. Natomiast zachowanie amerykańskiego dolara wręcz przeciwnie. Dlatego też tutaj zdania są podzielone, ale sytuacja techniczna na wykresie faworyzuje trend spadkowy w krótkim terminie. Nie widać powrotu na najbliższe opory na cenie miedzi, więc miedź moim zdaniem nie wspiera popytu na ryzyko i nie ma też powrotu na poziom $70 na cenie ropy naftowej, więc tutaj konsolidacja niestety cały czas trwa, a zmienność zaczyna powoli zamierać. I drodzy Państwo, na samym końcu Bitcoin, ponieważ Bitcoin zdradza ochotę na to, żeby wywołać następną falę wzrostową. Jeżeli dzisiaj zakończymy dzień, tydzień, miesiąc, kwartał i półrocze nad poziomem $31,000, to otworzą się naprawdę perspektywy do tego, żeby początek nowego okresu, tygodnia, miesiąca, kwartału i półrocza przyniósł dynamiczne wzrosty Bitcoina, podobne jak w poprzednim tygodniu. Sytuacja techniczna mówiłaby, że pierwszy opór będzie dopiero w rejonie $35,000, więc naprawdę perspektywy są optymistyczne i naprawdę stają się optymistyczne na średni termin dla tej najbardziej popularnej kryptowaluty, która w ostatnim czasie zaczyna żyć swoim własnym życiem, więc zobaczymy, co się dzisiaj wydarzy także i na tej najbardziej popularnej kryptowalucie. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału i w tym miejscu zachęcam jeszcze raz do tego specjalnego materiału podlinkowanego tam na dole w opisie i w komentarzu o umyśle łowcy, czyli jak myślą profesjonalni inwestorzy. Przypominam, na dole w opisie i w komentarzu jest link do tego materiału. Dziękuję za odsłuchanie tego materiału. Zachęcam do subskrybowania, dodawania komentarzy i dawania lajków. Jeżeli uważacie, że te materiały niosą dla Was jakąś wartość, zachęcam do tego, żeby polubić nasz nowy kanał na Instagramie, gdzie pokazuję, co się dzieje z Ace Market U po godzinach pracy w biurze. Życzę z dużej dodatniej stopy zwrotu. Wszystkiego dobrego osobom na wakacjach i widzimy się i słyszymy w poniedziałek o poranku. Pozdrawiam, do zobaczenia, cześć. Praca ma sens i jakoś Ci pomogła. To pod filmem kliknij w podziękuj, a potem kup i wyślij mi premię. Bardzo dziękuję za docenienie. Andrzej Stefaniak.